Witam Was w 208 vlogu. Moi kochani, dzisiaj będzie bez awarii, wycieku, instalacji, której nie cierpię, powiem Wam, robić. Nienawidzę robić. To jest instalacja klejona, w tym przypadku, ile się dobrze pamiętam, jest to instalacja PVC. Czyli żółta na ciepłą wodę, bo jest jeszcze biała na zimną wodę. Był wyciek, z tego co klientka mówiła, były 3 ekipy, nie mogły znaleźć wycieku. No, fakt faktem, w całym łazience, w całym mieszkaniu suchutko, kompletnie nie widać nigdzie jakiegokolwiek wycieku, a u sąsiada z sufitu kapie. No i jak się okazało, ciekło przy przyłączeniu piecyka gazowego, przy wyjściu na ciepłą wodę. Ciekło w ścianie, tak jak zobaczycie, tam był regips, pusta przestrzeń, jakieś tam gazety, pierdoły w tej ścianie i płytki. I sobie kapało, bo jak piecyk zmieniali, po prostu przekręcili nypel, ten plastik po prostu pękł i tam kropla za kroplą sobie spadała. Także no, tego wycieku nie było widać w mieszkaniu, a między ścianami sobie tam gdzieś w stropie i nazbierało się i kapa zaczęło przeciekać u sąsiada. Tam też zobaczycie na dole skuwałem odpływy, bo tu klient sobie zażyczył, żeby to odkuć, bo jak tak będzie robił, żeby sprawdzić odpływy, czy są dobre, jak już ma robić te płytki. Bo jak zacząłem kuć, to już na początku znalazłem ten wyciek właśnie na dole, jak ten cokolik skuwałem. Zresztą tam zobaczycie i tam już podejrzewałem, że to gdzieś jest w tym miejscu i mówiłem, że niestety tu trzeba będzie w górę kuć, bo nie wiem, jak to się to rozchodziło, jak to było robione i tak dalej. To klient powiedział, że nie ma problemu, żeby kuć, żeby tylko zrobić i to także jeden taki pas do góry, do piecyka rozkułem i zresztą tam musiałem też posprawdzać inne połączenia, także mówił, żeby kuć, żeby to sprawdzić, żeby miał spokój. Także summa summarum, ten wyciek znalazłem, to wycięłem, usunęłem, wkleiłem nowe. Powiem Wam, tej instalacji nie cierpię, zresztą ta instalacja jest, nie wiem, ja nie jestem tej instalacji zaciekłym przeciwnikiem. Być może do zimnej wody, do skroplin, te białe rury PVC, chyba, są pewnie ok, ale jako instalację domową, jeszcze pod tynkiem, to jest po prostu, jak dla mnie osobiście, tragedia. Być może ktoś jest zwolennikiem tego, ja jestem tego zaciętym przeciwnikiem. Także co, zobaczycie dzisiaj moją walkę ze ścianami, z tymi rurami. To jest instalacja, której nie cierpię robić, jak już mówiłem kiedyś tam w którymś vlogu, już Wam też robiłem, też to puszczało. To często nawet jak się chce wymienić zaworek czy cokolwiek, jest 80% pewności, że to się łamie, ukruszy, szczególnie te żółte rury. Są po prostu paskudne, jak dla mnie. Ale zrobiłem, zwyciężyłem. Oczywiście wszystko sprawdziłem, nie ma wycieków, klient zadowolony, a ja spełniony, że podjąłem kolejne wyzwanie, z którym wygrałem, że tak powiem. Także co, zapraszam Was do oglądania i jak zawsze za tydzień na kolejny materiał z pola walki. Także do zobaczenia. Cześć.
Cześć, witam. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy, mamy robótkę taką dość ciekawą, powiem wam. Chodzi tak, jest wyciek, lecz nie wiadomo gdzie. Znaczy, powiem tak, u sąsiada tam zalewa, ale w mieszkaniu jest, co najciekawsze, wszędzie sucho. I podejrzewam, że to w tym szachcie całym, w tym całym szachcie jest gdzieś nieszczelność, bo no tak na wysokości tego szachtu cieknie i tam pierwotnie było, że niby pod Brodzikiem, ale sprawdziłem, bo byłem tam już. Pod Brodzikiem jest sucho jak pieprz. Rury są na wierzchu i potem wchodzi, to idzie tam przy podłodze i wchodzi w ten szacht, gdzie jest to połączenie odpływów do głównej rury kanalizacyjnej, czyli tam jest podłączona i pralka, umywalka i brodzik. I tam właśnie sąsiedzi mówią, że podczas kąpieli ta woda im leci. I to leci właśnie wzdłuż tego szachtu, więc taką metodą dedukcji prób i błędów doszedłem do wniosku, że to jest gdzieś w szachcie i to nie jest gdzieś na instalacji wodnej, tylko podejrzewam kanalizacyjnej, bo to podczas tylko kąpieli. Także no, jest zagwozdka i niestety znowu będzie kucie, i no, generalnie szukanie, bo tak jak mówię, no, gdyby to było gdzieś w mieszkaniu, to nawet na płytkach, na fugach by było widać, bo by była ciemniejsza czy coś podciekało, a w mieszkaniu jest wszędzie suchutko, wszędzie. Czyli pozostaje ten szacht i te przyłącza wszystkie, które są w tym do pionu głównego. No i tam będziemy musieli się niestety wkuć, zobaczyć co tam złego się dzieje. No, powiem wam, że jeszcze generalnie już dawno czegoś takiego nie miałem, że jest wyciek i to jest solidny wyciek, no ale nie wiadomo gdzie. Także co, jedziemy i będziemy działać. No jesteśmy na miejscu, tutaj muszę tą pralkę zdemontować, wysunąć, bo tutaj będziemy działać w tym kącie właśnie. Czyli odpływ, wąż zasilający i musimy ją wysunąć z tego kąta całkiem gdzieś na bok, żeby nam nie przeszkadzała, no i żeby gdzieś tam przy okazji przez przypadek nie uszkodzić. No tak ciasnawo, ale przeszła, także jest dobrze. No i odstawiamy ją sobie tu na boczek, żeby nie przeszkadzała. No i tutaj wcześniej ktoś już zbijał taki cokolik. Ten wyciek tutaj już podejrzewałem, bo tam mokre w środku było, takie wilgotne. No, przyniosłem młot,
bo myślałem, że tam jest cegła, beton, no żeby te rury odkuć. Jak się okazało, tam była płyta z regipsu, także tego młota w summa summarum nie użyłem i zacząłem kuć ręcznie, no ale przygotowania oczywiście tego młota w pełną parą. No się tutaj nastawiłem na jakieś mocniejsze, większe kucie, ale no miło się zaskoczyłem, że nie trzeba było go używać. Także jeszcze jedno sprawdzenie. I tu już jest takie wilgotnawe, to wszystko nie jest mokre, ale takie, no też nie jest suche. No i tutaj właśnie mogłem od razu sprawdzić. Tutaj sprawdziłem, że jest płyta regipsowa i tam jest pusta przestrzeń. Także młot tutaj, no generalnie rzecz biorąc, nie będzie potrzebny. Czyli młot z powrotem na bok i tutaj młotek, przecinaczek ewentualnie. Jak widzicie, zacząłem rękawiczki używać, także duży postęp u mnie. No i tutaj ten brązowy cokolik na dole, tutaj od tego zaczynam, żeby sprawdzać na dole, bo no, zawsze na dole największe mokre jest. No i tutaj już widziałem, że jest coś nie tak, bo zobaczcie, to wszystko tutaj było mokre. Nie wiem, czy to widać na tym, ale tutaj już podejrzewałem właśnie, że gdzieś tutaj jest ten wyciek. No ale jak wspomniałem, klient prosił mnie, żeby zbić ten cokół cały na całej długości, bo tam rury idą, i jeszcze sprawdzić rury odpływowe, czy są dobrze połączone, czy gdzieś nie ma wycieku. Czyli ten cokolik będę zbijał do samego końca, ale tutaj już właśnie tłumaczyłem, mówiłem klientowi, że prawdopodobnie tu jest na tym odcinku. No ale tutaj właśnie prosił, żeby ten cokół cały zbić, że on ma te płytki, że sobie położy nowe, ale żeby już się upewnić, że wszystko jest na całej długości ok. Także tutaj zbijam ten cokół i jakieś gazety. Ktoś, no ci co robili tutaj, jakieś upychali jakimiś gazetami, czym się dało tą przestrzeń. I tutaj jest ten szacht cały. Ja myślałem, że to na początku w szachcie jest, no ale do tego szachtu właśnie tutaj, żeby się dobić i posprawdzać cały ten odcinek. Także tutaj rozbiłem całą długość. Tutaj szła właśnie ta rura, także i tutaj do pionu. No i tutaj, jak widzicie, to wszystko wchodzi, łączy się. Tutaj rozebrałem jeszcze trochę i popuszczałem wodę, posprawdzałem, czy gdzieś na tych łączeniach nie ma wycieków, ale tutaj było ok. Także przejdziemy do miejsca, gdzie podejrzewałem, że jest właśnie ten wyciek. Także no tutaj dokładnie posprawdzałem, tu jeszcze wodę puszczę, to bo tutaj na tych przyłączach czy gdzieś nie kapie.
Ale tutaj wszystko było ok, nigdzie żadnego wycieku, nawet się nie pociło, także no, z jednym tutaj klient miał, no powiedzmy, nie było problemu, także jeden problem odszedł. No ale musimy znaleźć ten właściwy wyciek, który właśnie był przyczyną tam zalewania sąsiada. No i tutaj właśnie przejdziemy na tą stronę, bo tutaj już na samym początku kucia właśnie mówiłem, że tu mi się nie podoba, bo jest i ta płyta podgniła, przemoczona no i tam po prostu widać tą wilgoć. No i tutaj też było odejście właśnie i do piecyków i podejście na pralkę, także tutaj mogło w każdym łączeniu, na każdym łączeniu generalnie kapać. Także tutaj ustaliłem, że pojedziemy do góry i sprawdzimy cały odcinek tych rur, żeby potem nie było jakichś niespodzianek. Czyli tutaj delikatnie trzeba pukać, odbijać to wszystko, no żeby nie uszkodzić dodatkowo tych rur, bo te klejone rury, no tym bardziej jak one już ileś lat mają, są bardzo po prostu kruche. Tam nawet uderzenie młotkiem i potrafi taka rurka pęknąć. No i tu stopniowo właśnie odkrywam i po kawałku sprawdzam wszystko. Tu jak widać już jest mokre, ale to właśnie z góry kapało na tą rurkę, bo myślałem pierwotnie, że to tu na tym trójniku. Ale tu jak widzicie jest mokro już na palcu, czyli będziemy jechać do góry. Tutaj zahaczyłem drugą płytkę, bo no, byłem prawie przekonany, że gdzieś tu właśnie na tym łączeniu od pralki gdzieś podcieka. No, także no, każde kucie tutaj konsultowałem oczywiście z klientem. No, klient mi tutaj zostawił wolną rękę, mówi, żeby kuć ile trzeba, byle było zrobione. Dlaczego tak kułem do samej góry stopniowo? No bo czasami się zdarza, że mufą jest też łączona rura klejona, no tego tutaj zobaczyć nie mogłem. Także stopniowo odkrywałem i eliminowałem, powiedzmy, ewentualny jakiś wyciek. No tutaj w tym przypadku rurka była jednej długości, choć już mi się zdarzało właśnie, że też były tymi mufami łączone i na mufach gdzieś było przecieki, także no tutaj już ta jedna płytka w tą czy w tą to specjalnie nie robi różnicy. Jak widzicie, ktoś tutaj gazet nie żałował przy murowaniu czy stawianiu płytek, wklejaniu płytek. No i mamy odkrytą całą rurę. Tutaj ta już, jak widzicie, tutaj właśnie sobie kapie. I to było zamurowane, to było właśnie pod płytkami w ściance, także nawet jakbym tutaj odkręcił te przyłącze, no tego by nie było widać, bo to wszystko było za płytkami te łączenie.
A tutaj właśnie na tym wyjściu plastikowym, zresztą może to będzie widać, jak ktoś montował piecyk, przykręcał, przekręcił i po prostu to pękło. Ta plastikowa końcówka, czyli tutaj muszę, to był powód, to jest na ciepłą wodę, czyli tutaj od piecyka muszę odkręcić wężyk. Generalnie zdemontować to wszystko, wyciąć. No i tutaj morsem sobie skontruję, żeby wykręcić to przyłącze, do którego był przykręcany wężyk. I właśnie te kolano musimy wykręcić, które tu widzieliście. I tutaj przytrzymuję tym morsem i te kolano wykręcam, chociaż w sumie mogłem od razu też całość wyciąć i później sobie na zewnątrz odcięte rozkręcić to wszystko. Także tu jak widzicie, no mało miejsca jest, no już więcej, znaczy starczy, żeby klucze włożyć, starczy, no. W ciaśniejszych miejscach już wykręcałem, także też nie ma co narzekać. No i tutaj już mamy te kolano, te przyłącze, które wychodziło poza płytki, wykręcone. I tutaj było wszystko mosiężne, także raczej tutaj było, nie raczej, tylko na pewno było wszystko ok, także to sobie zostawiamy. No i tutaj pewnie tego nie widać, ale już tutaj w środku właśnie widziałem to pęknięcie. Także no te kolano muszę wyciąć, na początek kolano wycinam. Te uszkodzone i tutaj pierwotnie myślałem o wklejeniu nowego, ale później zmieniłem koncepcję i no, te całe wyjście zamontowałem metalowe, jak zobaczycie, nie plastikowe, że w razie przy jakiegoś przykręcania, zmieniania, żeby no, znowu się nie powtórzyła taka sytuacja. No i tutaj nie wiem, czy będzie widać. Jest tutaj taka rysa właśnie w poprzek i to właśnie było tu nawet widać takie zabrudzone. Czyli tutaj było na tym pęknięcie, ktoś po prostu przekręcił to wszystko i dlatego to pękło. I tutaj jest właśnie w tym miejscu pęknięcie. No i teraz właśnie zamontuję takie przyłącze już mosiężne. Nawet gdyby się uszkodziło, to można wykręcić i przykręcić nowe. Także już nie wyjście plastikowe, tylko normalne mosiężne. Które no też tutaj ma te skrzydełka. Tutaj już chyba nie wiem, czy ja tutaj ujęłem to, ale to potem do ściany normalnie było przykręcone, także nie było, nie latało na wszystkie strony, także jak coś rozkręcać, no to już na pewno pęknie, jak nie jest przymocowane do ściany. Tutaj jak widzicie ma te skrzydełka, będzie przymocowane do ściany i wtedy
jest pewniejsze, że można wkręcać, wykręcać. No i teraz tak na sucho robię przymiarkę. Po prostu układ, jak to wkleić, bo no tutaj jak się przyklei, to już jest na amen. Czyli takie, można powiedzieć, kolanka nyplowe. No to jeszcze sobie obejrzałem, jest w porządku, także tylko no, oczywiście przewinąć na nowo, to stare uszczelnienie zlikwidować. Kilka zadziorków zrobić, żeby się lepiej trzymało. Co prawda tu były, no ale zawsze kilka nowych nie zaszkodzi. No i nowe uszczelnienie i wtedy to już te przyłącze na gotowo będę robił. Tak, żeby później tylko całość wkleić. No bo zawsze lepiej to skręcić, póki nie jest wklejone. Raz, że jest wygodniej, dwa, że no nie ma jakiegoś ryzyka, że gdzieś w drugim miejscu tą rurkę ułamie czy coś. Także sobie to wszystko na gotowo skręcam, żeby potem właśnie już takie gotowe wkleić w tą rurkę. No i teraz kolejna przymiarka. Tutaj tej rurki kawałek jeszcze za chwilę utnę, bo no tutaj dwoma kolankami takie przyłącze zrobię. Nie tak jak było pierwotnie, tylko jeszcze jedno kolanko nyplowe, czyli z jednej strony jest zwężanie, z jednej strony zwężone, z drugiej normalne kolanko, tak żeby kolanko połączyć z kolankiem. No i tu jest ważne właśnie, żeby te resztki kleju czy tej etykiety no nie było na tych miejscach, gdzie będziemy kleić. Tam musi być czyste, wolne od jakiegokolwiek brudu czy jakichś tam elementów niestałych. No i teraz przymierzam to całość, to jeszcze oczywiście nie jest sklejone, ale sobie przymierzam, gdzie mam odciąć, na jakiej wysokości rurkę. No i mamy odcięte. Teraz tylko pozostaje to wszystko ze sobą posklejać. Oczywiście jeszcze przed klejeniem, bo w rurce jest troszkę wody, to tutaj papierem wybrać, żeby no tam gdzieś nie było mokre w miejscu klejenia, także papierem ze środka wciskam papier do środka, żeby tam wodę odsączyć i z tego pierwszego brudu z wierzchu ogarniam. Oczywiście to jeszcze będę czyścikiem robił. No i teraz się zabierzemy do łączenia, sklejania tego wszystkiego, czyli czyścik i klej.
No i tutaj najpierw czyścikiem każdy element łączony, no trzeba tym czyścikiem dobrze wyczyścić, odtłuścić, żeby no tutaj dobrze złapało, bo jakiś tam paproszek zostanie, jakiś brud, to po prostu może być najzwyczajniej w świecie wyciek, może się pocić, także tutaj dokładnie wszystkie elementy łączone trzeba tym czyścikiem obczyścić. No i to mamy, teraz to możemy już posklejać na gotowo. Czyli klej nakładam tylko w jednym elemencie, nie na dwóch. Dobrze ten klej tam pędzelkiem rozprowadzić, jeśli no czasami klej jest na gąbeczce, to już nie ma znaczenia. I teraz jak to wkładamy i leciutko tam jeszcze obracamy, tak żeby tam się ten klej równomiernie rozprowadził. No i teraz jedno kolanko mamy połączone, teraz drugie kolanko i dokładnie to samo. Dobrze tym klejem tam obsmarować i przekręcamy i w jedną, w drugą stronę troszeczkę poruszamy, żeby ten klej się tam równo odłożył i to już mamy gotowe. Teraz jeszcze wyczyścić właśnie tutaj rurę, no tutaj to już szczególnie właśnie trzeba dokładnie to wyczyścić, bo to wiecie, było niby zamurowane w ścianie, także rura była brudna, także tutaj no, do czystej rurki, że tak powiem, dokładnie to obczyścić tym czyścikiem, tak żeby była jak nowa. No i jak to mamy zrobione, to teraz klej właśnie tu w kolanko i wtedy to na tą rurkę założymy i będziemy mieli zmontowane całość. No i tu też zakładamy, dociskamy tam, przekręcamy z półobrotu, ustawiamy. No i zostawiamy to na parę minut, żeby to sobie związało. W międzyczasie to tam podłączę ten wężyk, ogarnę tutaj ten bałagan. Także tam chwilę sobie zostawić, żeby to związało. Tam nie trzeba jakichś godzin, wystarczy 15 minut i myślę, że spokojnie wodę można sobie delikatnie puścić, delikatnie, stopniowo wodę odkręcać i napełnić, sprawdzić. Także to mamy zrobione, potem jeszcze to tam w środku do ściany przymocować. No i tak to mniej więcej wyszło. Jak widzicie, tylko mówię, to jeszcze potem będzie przymocowane do ściany. No i teraz puszczam delikatnie wodę, nie od razu tak wajchą w dół, tylko stopniowo tą wajchę od zaworu głównego otwieram. No i puszczam wodę, tak żeby od razu też piecyk odpowietrzyć, tam sprawdzić, żeby się odpalił i jak jest już ten, to wtedy sobie sprawdzam jeszcze te połączenia właśnie, które robiłem. Także jest suchutko, żadnych wycieków nie ma, czyli można powiedzieć, że awaria została usunięta. No i tak to wyglądało, praca, której no, na tych instalacjach, mówiłem, nie za bardzo lubię robić, ale tak to wyglądało. I tak, zrobione, tam jak widzieliście, no musiałem odkuć więcej, znaczy musiałem.
Tam sobie klient zażyczył, żeby wzdłuż tą rurę też rozkuć i sprawdzić, czy w odpływie nie ma, no ale tam mu mówiłem, że mokro jest właśnie tam, gdzie potem do góry szłem. Kułem do góry tam do tego piecyka i stamtąd, no tam było wszystko mokre, takie no, podgniłe, że tak powiem. No ale on tam mówił, żeby rozkuć wzdłuż rury, żeby się upewnić, że potem jak już będzie płytki kłaść, to żeby znowu czegoś nie wyszło. No to tam ten cokolik na dole to tak podkułem, że potem tylko wstawić. No a tam do góry kułem z tego względu, że no nie wiedziałem w którym miejscu cieknie i dlatego szłem do góry. Zresztą tych rur plastikowych też, no to jest nie lubię tego robić, powiem wam. Gdzieś tam mam jakieś resztki części, kształtek, ale to tak awaryjnie tylko. Generalnie jak ktoś zmieniał piecyk i dokręcał te przyłącze do tego wężyka, po prostu za mocno dokręcił i ta kształtka, w której było to wkręcane, po prostu pękło to i sobie kapało kropelka za kropelką. W końcu ten materiał puścił, a to między ścianą wszędzie w mieszkaniu było czysto, właśnie tam była ta pusta przestrzeń i między właśnie tą ścianą jedną a drugą to sobie skapywało i do sąsiada sobie przekapało w końcu. No ale sytuacja ogarnięta. Teraz tam i tak mówiłem, żeby zostawili to na jakiś czas, żeby to wyschło, bo tam w środku po prostu wszystko nasiąknięte było, no na tych płytkach nie było tego widać. No, także generalnie jest zrobione, tak jak widzieliście. Co, ja jadę dalej. Wam dziękuję i widzimy się przy następnym wyzwaniu. Cześć!